Jesteśmy w Niemczech, a tu jedzie kolejka do Świnoujścia. Czyli oni wszystko mają połączone tutaj, tak? No tak, w tych najbliższych tu miasteczkach to jest normalnie. Napisy są i po niemiecku, i po polsku. To Niemcy w Świnoujściu się czują jak u siebie w domu, a my tutaj jak u siebie w domu, tak? Bo my do Enerdówka przyjechaliśmy. My tu niekoniecznie jak u siebie. Bardziej oni w Polsce jak u siebie. Jedziemy do Peenemünde. Witamy wszystkich dziś w Peenemünde. Ci, co się interesują historią, to wiedzą, co to było. Tutaj Niemcy ukryli swoje laboratoria i fabryki. I tutaj rakiety V1 i V2, tak? No i tam jest z tyłu stara elektrownia. Prawdopodobnie tam jest muzeum. Zaraz pójdziemy, wszystko pooglądamy. Muzeum jest, jakaś łódź podwodna u wody jest, ale to nie wiem. Zaraz wszystkiego się dowiemy, wam wszystko pokażemy. No już widać ubota. Zaraz tam wejdziemy. No i tu mamy przód ubota. No, idziemy pooglądać najpierw ubota. Czyli stary okręt podwodny. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś 1000 metrów pod wodą. Jesteś marynarzem podwodnym. Musisz tyłem zejść. O Jezu, jakie schody strome do dołu. Musisz się odwrócić. Ale tu będzie. Ojejku. Tak, słyszałam. Tylko, że głęboko są. No i jesteśmy. A tu śluza. Wow, to mam. No co jest? Uwaga. Uwaga, stopnie. Drabinki. Zmieściłaś się? Plecak jej nie przeszedł. Przeszedł plecak. Ach, szajse. Jak to Jurek mówi. Kuchenka. O, kurde. Masakra, jak tu ciężko przejść. Co tam jest? Nie wiem. O, uwaga, Bożenka przychodzi. Przeszłaś? Dałaś radę? O, a tu ten. Kabina. Kabina. Siedzi marynarz. Straszne mają te kajutki. Nie. Zamknięte? Jabłko jad. Jabłko ma? Tak. Spanie. O, tu ich ładnie widać. Śpiewają. Co śpiewają? Fajli, fajla. Hajli, hajla? No co? Kalinka, kalinka. Fajli, fajla śpiewają. Hajli, hajla śpiewa. Wszystko, tylko nie do marynarki.
A jego sobie wybrał. Oho, Ko- Słuchaj, jest Oho. jakiś... Coś się dzieje, a ty musisz tu szybko przeskoczyć. Próbuj. no. No, uwaga, teraz Bożenka przechodzi przez śluzę, ale już się nauczyła, wycwaniła się. Najpierw jedna noga, później druga. Nie tak. Ty, ale powiem ci, że miejsca O. mają mniej niż walka teraz, w którym byłem. Tu się trzyma, tu jest rączka. Najpierw jedna noga. O. Najpierw noga, później druga noga. Tu są. Czekaj. Przeszedł. A teraz zamykamy śluzę. Czekaj. Zamkniemy mu śluzę. I nie wyjdzie. Koniec. Dobra. Może iść. Ale tu coś szumi. Ja pierdykam i tyle, że... O tym metalowym, My kurwa, teraz to ty, trzeba było naprawdę Michał, umieć latać. My tutaj teraz i odpływamy. Tu siedzi jeden. Tu jesteśmy w tej sekcji, to tu jest chyba peryskopowa. Chyba to jest peryskop, nie? Halo. Halo, oddział trzeci. Tu następny pokoik. Alarm. Jesteśmy w tej sekcji. Idziemy dalej. Najpierw jedna noga. O jest. Udało się. Aha. Tu jest telegrafista. No, tu chyba takie dosyć duże pomieszczenie i tu chyba mapy mieli. A tu jesteśmy w tej sekcji środkowej. Jest peryskop. Czekaj, muszę sobie zdjęcie tu kurwa zrobić. Jak przychodzę, Tomek, zrobię ci, czekaj no. No, tu jest serce. Tu jest peryskop chyba. No, ale nasz. Tam jakiś soldat siedzi i patrzy. Nie, to nie jest ta peryskop, to jest radar, A, to jest radar. który można wyłączyć. Oxford Barrow. No, radar a peryskop to chyba to samo. Nie. Przez peryskop to patrzyłeś. A tu ile tego pokręteł. A to i to się wystawiało. No. Ale to radar, nie A peryskop. może. Nie masz napisane. Ty, ile tych pokrętów I teraz wiedz, którym kółkiem pokręcić. zakręcają. Też pewnie film, jak rozpotkałem drugowiemy światową. Pamiętasz? Oglądam A co to peryskop, tak? Tutaj? Czy... Nie, to jest radar. radar. A, radar. A tu jest peryskop.
Beide Richtungen wohl. Kolejna śluza. O Jezu. No, udało się przejść. A to jest kuchnia. Kucharz. Czajnik, jakaś kasza. Coś tu gotuje. O, a tu jest łaźnia. Czyli szałek. No, jakieś pomieszczenia, jakie. Tu jest jakieś wyjście awaryjne. No masakra. I takim żelastwem pod wodą pływali. I znów kolejna śluza. Jedna noga. I już przeszliśmy. O Jezu. Rury, przewody, pokrętła. Coś tam jasno z góry. Nie, to żarówka. Myślałem, że tam jest prześwit. Nie ma. Idziemy dalej. Ojejku. Tu znowu jakiś siedzi. Ja, mein Führer! Zdjęcia macie? Jawohl! Weź mnie Tomek nakręć. Jawohl, Herr General! Nie ruszaj tutaj, bo zepsujesz. Bo zatoniemy. Tak? Uwaga, będziemy tonąć. Wow! O Jezu, oh my god. A ty wiesz co robisz? Wstecz. No nie A, sam. to oni tak skakali, tak? Za to się trzymali i tak skakali. A to silniki chyba są. Diesle. O Jezu, tu jaka mała dziurka. A muszę schować telefon, bo nie przejdę. Co, wychodzimy już? Nie. Ojejku. Udało mi się. O, jest toaleta. Spróbuj to opanować, bo tych kapli przez cały idzie. A tu król na pieszo chodził. Ale nie widzę papieru. To pedał do spuszczania, ale papieru nie widać.
I co? O, torpeda. O Jezu. Masz torpedę? Jeszcze nie ma. No i tu jest torpeda. Takie silniczki mieli. Tam są luki torpedowe. O, stąd będzie lepiej widać. No i teraz po takiej drabince musimy wyjść na górę. To dookoła jedziemy. Szok. To nie wiem, to chyba butla z tlenem. No niesamowite to jest. No i już ubot zaliczony. Jeszcze wam pokażę z tej strony teraz. Jak to wygląda. Zobaczymy. To jest najlepiej zachowana łódź podwodna rosyjska. Ja myślałem, że tutaj niemieckie uboty są, a to rosyjski było. Jeszcze idziemy tu zobaczyć. Tu ma wszystkie te wysuwane, co tam od środka widzieliśmy, czyli peryskopy, anteny, jeszcze jakieś urządzenia, nie wiem co. O, to pierwsze to był chyba ten radar. I sowiecka gwiazda. No jeszcze ostatnie zdjęcie całego tego ubota z zewnątrz. Idziemy dalej, teraz idziemy szukać rakiet V1 i V2. To jest stara elektrownia, która nie została zbombardowana i teraz jest tutaj muzeum tych rakiet V1 i V2. Teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiem, chyba tu się wchodzi. Jednak tutaj się wchodzi.
jest kasa. Tu się płaci. Okej. Danke schön. No i idziemy zwiedzać całe muzeum. Tu pomnik jakiś. Ruskie bukwy. A tu są reprodukcje rakiet. Stare to chyba się nie uchowały. Paliwo do rakiet było transportowane takimi cysternami w obrębie Rzeszy Niemieckiej. Będziemy zobaczyć rakietę. Ta rakieta, stworzona i wypróbowana w Peenemünde przy współpracy wielu techników, inżynierów i naukowców, produkowana była od roku 1943 w dużych ilościach w podziemnych instalacjach produkcyjnych w zakładach w górach Herzu koło Nordhausen. Jako broń odwetową, w skrócie V2, wystrzelono te pociski w pierwszej kolejności na miasta brytyjskie, a następnie na inne miejscowości europejskie. Oczekiwany sukces moralny i militarny pozostawał, mimo znacznych strat w ludności cywilnej, poniżej oczekiwań niemieckich wojskowych. Podczas produkcji seryjnej oraz użycia pocisków poniosły śmierć tysiące osób cywilnych, więźniów obozów koncentracyjnych oraz jeńców. Po zakończeniu II wojny światowej władze państw zwycięskich pozyskały technologię oraz specjalistów, a także stworzone na bazie pocisku A4 rakiety nośne do zastosowań wojskowych i cywilnych. No, idziemy zobaczyć z bliska. Rekonstrukcja z części oryginalnych w skali 1:1. Pierwszy pomyślny start nastąpił w dniu 3 października 1942 roku. Podczas trwającego 4 minuty i 56 sekund lotu uzyskano zasięg 190,6 km przy wysokości maksymalnej 84,5 km. Kolorystyka i rysunek Kobieta na Księżycu odpowiadają ówczesnemu, oryginalnemu malowaniu. Wysokość 14, średnica 1,65 metra, masa startowa 12,900 kg, siła ciągu 25,700 kg, prędkość 5400 km na godzinę, paliwo około 4 tony 75% alkoholu etylowego oraz około 4 ton ciekłego tlenu. Zasięg do 320 km. Wysokość lotu do 90 km. Kolej zakładowa była istotnym środkiem, jeśli chodzi o codzienny transport ton materiałów budowlanych i surowców oraz do 12 000 ludzi na terenie zakładów doświadczalnych Peenemünde. Początkowo do napędzania pociągów osobowych służyły lokomotywy spalinowe i parowe. Idziemy zajrzeć do środka. Następnie lokomotywy akumulatorowe, a na koniec ten i 14 innych elektrycznych wagonów silnikowych. Obydwa wagony tworzą tak zwany ćwierćskład. Wystawa w wagonie silnikowym prezentuje historię linii kolejowych
przez niemiecką kolej federalną. Tej ostatniej fazie wykorzystywania odpowiada także zewnętrzne logo DB. Od lata roku 1943 w zakładach Peenemünde Zachód wyprodukowano bombę latającą FI-103, czyli V1, z wyrzutnią rurową Walter. Składa się ona do 8 odcinków rury, zwanych również strzałami, o długości 6 metrów każda. Wyrzutnia Walter jest obramowana i spoczywa na 8 podporach z krat stalowych. Wyrzutnię tę znaleźli alianci pod koniec wojny we Francji. Przetransportowano ją do celów doświadczalnych do Anglii, a w połowie lat 90. przejęło ją Muzeum Lotnictwa w Holandii. W marcu 2006 roku Muzeum Historyczno-Techniczne w Peenemünde przy wsparciu Zrzeszenia Promocji Muzeum oraz Fundacji Kas Oszczędności Pomorza otrzymało te części wyrzutni Walter. W ramach dwuletnich kosztownych prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych katapulta uzyskała jako konieczne uzupełnienie nowoczesną konstrukcję wsporczą. Ze względów pedagogicznych podkreślono przy tym różnicę między realiami historycznymi a nowoczesną rekonstrukcją. Próby bomby latającej F1-103 przeprowadzano od jesieni 1942 roku na stanowisku doświadczalnym Luftwaffe w zakładach Peenemünde Zachód. Pierwszy start F1-103 z rampy nastąpił w dniu 24 grudnia 1942 roku. Od czerwca 1944 rozpoczęto stosowanie bomby latającej jako broni terrorystycznej V1 przeciwko wielkim miastom w Europie Zachodniej. Na cele te wystrzelono około 22 000 bomb V1. Długość 7,74 metra, rozpiętość skrzydeł 4,90, silnik strumieniowy Schmidt AS-114, masa użyteczna, materiał wybuchowy 830 kg, prędkość maksymalna 645 km na godzinę, wysokość lotu 300 do 2000 metrów, zasięg 300 km. To czyli takie dzisiejsze te drony. Tylko że to już w czasie wojny Niemcy produkowali. Tak wyglądały zdjęcia lotnicze. Tu jest start rakiety. No idziemy do budynku starej elektrowni. No to są baraki więźniów. No i tak kobiety pracowały. Tak wyglądała turbina bomby rakiety A4 z roku 42-45.
rakiet. Projekty, zdjęcia. Można to wszystko sobie tutaj pooglądać, ale to dużo czasu by trzeba było, żeby to wszystko przejrzeć. A tak wyglądała wyrzutnia rakiet. Koleje. A tak wygląda rozłożenie wszystkich zakładów i obozów. No i to wszystko na dzisiaj z Peenemünde. Podobało się Pani? Tak podobało się. A łódź podwodna? Okropne wrażenie. Okropne. A główkę nie uderzyłaś się? Nie. Widzieliście jak przechodziła przez te śluzy, nie? Ciężko jej było. Zresztą Dałam każdemu radę. dała radę. Było trochę ciężko, pozwiedzaliśmy, widzieliście rakiety V1, V2. No i jeśli Wam się podobał filmik, to oczywiście subskrypcja, paluch do góry, like. No i Komentarz. mile widziany. No i będziemy dalej filmować. Na razka, bye bye. Bye. No i słuchajcie, wróciliśmy wreszcie do Polski. Jesteśmy, granica państwa. Rzeczpospolita Polska, wita. Peenemünde, witam. Świnoujście. Jesteśmy w domu. Jest także w Szczecinie, ponieważ trwają urodziny tego miasta, a jakże na Różance